11 kwietnia na blogu SC Software pojawiły się zdjęcia z krajobrazów, które zobaczymy w nadchodzącym DLC Waszyngton. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami dla SC Software, a dzisiaj akurat mamy kolejne informacje na temat nadchodzącego DLC mapowego do American Truck Simulator, czyli mowa tu o DLC Waszyngton, a konkretnie będzie mowa dzisiaj o krajobrazach, które zobaczymy w tym DLC, które zobaczymy podczas naszej podróży po tym stanie. I cóż, mamy oczywiście dużo screenów, trochę tekstu, który w sumie ominę. Jedynie co warto zaznaczyć, no to, że będzie to bardzo zielony stan, ma swój charakterystyczny krajobraz i w sumie jest tutaj link do pewnego artykułu na stronie Rock Paper Shotgun o taki Waszyngton preview, czy coś w tym stylu. Link macie akurat tutaj na blogu. Link oczywiście do posta na blogu tego macie w opisie, ale my przejdziemy oczywiście do screenów i z tego co zauważyłem, SCS ponownie użyło tej czeskiej techniki wsadzania zdjęć, idąc tą czeską kolejnością, czyli wiecie, to jest pierwsze zdjęcie, potem drugie, gdzie normalnie powinno być pierwsze, drugie i tak dalej, natomiast widać, że oni wolą od prawej do lewej niż od lewej do prawej. No cóż, na Czechów nic nie poradzisz, ale tak, mamy pierwszy screen, który prezentuje się tak. Co tu mamy? Prawdopodobnie jakąś landówkę czy coś w tym stylu, która akurat, no tutaj bardziej mostek widać, która akurat leci właśnie nad jakąś rzeczką, koło jakiegoś lasu iglastego, który jest naprawdę świetnie wykonany, jest bardzo zielony, a przy okazji zobaczcie na te szczegóły tutaj, które w sumie aż tak nie były jakoś wymagane, wydaje mi się, ale naprawdę SCS przyłożyło się do takich szczegółów, bo zobaczcie te szczegóły. Ta rzeczka jakieś świetnie zrobiona, te wszystkie detale, jak takie kamienie, jak jakieś pierdoły i tak dalej. Te różne drzewa, na przykład brzoza tutaj połamana, tu chyba jakiś pniak jest czy coś w tym stylu, naprawdę świetnie to się wszystko prezentuje, ta roślinność, ta cała trawa, naprawdę świetnie to wygląda. Nawet jeśli mamy tu Volvo VNL, to cała reszta wygląda tu świetnie. Idąc dalej mamy naprawdę super krajobrazy, jak widać, takie bardzo górzyste, tu akurat jakaś landówka leci, chyba akurat w dół leci, mamy tu akurat 3-pasmową landówkę, dwa pasy służą tutaj do jazdy, bardziej pod górkę, bardziej pod wymagające zniesienia, tutaj akurat z górki jedziemy jednym pasem, no i co tu można zauważyć, naprawdę dużo drzew iglastych, jak ten teren naprawdę jest zalesiony, jak świetnie wygląda, jeszcze te całe góry, te tekstury wszystkie, naprawdę świetnie to wygląda. Idąc dalej, tu akurat mamy już inny teren, bardziej jakiś podmiejski lub w mieście, gdzieś przy autostradzie czy coś w tym stylu, ale jedno tu jest naprawdę ciekawe. Zobaczcie, że nie mamy tu zwykłych malowanych pasów, tylko zamiast nich mamy takie pasy zrobione z odblasków, naprawdę świetnie to wygląda. Linie przerywane są zrobione z białych odblasków, tutaj akurat ta żółta ciągła linia, która zazwyczaj jest w Ameryce, no to akurat jest zrobiona z takich podwójnych żółtych odblasków, wygląda to naprawdę świetnie. Tu akurat mamy chyba cysternę z nowej firmy, ale mogę się mylić, bo z tego kątu wygląda to mi na inny kolor, a z drugiej strony tutaj ten obszar wygląda mi na firmę, która w sumie już jest w ATS-ie. Wiecie, na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę przy takich zdjęciach. Przy okazji naprawdę też całe to zalesienie tutaj wygląda naprawdę świetnie i w ogóle cały teren wygląda naprawdę super. Idąc dalej, tu mamy akurat zdjęcie z jakiejś autostrady akurat. No cóż tu więcej mówić, no typowa amerykańska autostrada. Plusem jest to, że jest oczywiście zielona. Przy okazji niej, no to co mamy tu? Jakieś nowe ładunki, które zobaczymy prawdopodobnie w tym DLC, tutaj i tutaj. No i w sumie to tyle. Dalej tutaj chyba wszystko jest jak było. Jakichś nowych pojazdów nie widzę. Chociaż czekajcie, tu chyba jest policja nowa. I w sumie tyle, żeby jeszcze tak wrócić. Tu akurat mamy dosyć ciekawą drogę. Tu prawdopodobnie jest, wydaje mi się, że jakaś rozdzielona autostrada czy coś w tym stylu, ponieważ mamy tu jednokierunkową drogę, ale z 2 pasami, więc prawdopodobnie jest to jakaś rozdzielona autostrada czy ekspresówka czy coś w tym stylu,
która leci, no akurat ten pas, ta droga leci w tym kierunku, no czy po tej stronie jest, druga leci tam, a po środku mamy rzeczkę, tutaj taki mini wodospad leci sobie, który naprawdę wygląda świetnie, naprawdę jest super zrobiony. Też drzewa dookoła naprawdę świetnie wyglądają. No i w sumie to tyle. Idąc dalej, no mamy tutaj akurat powtórkę tego, co mieliśmy przy informacjach z DLC do ETS-a, które nadchodzi. Tam też były te takie autostrady na takich, jakby to powiedzieć, filarach, takie mosty, jak ja to nazwałem. Takie mosty na takich, no, górkach, można powiedzieć, żeby wiecie, tutaj leciała sobie ta prosta droga, a wydaje mi się, że jest to faktycznie autostrada, ponieważ jak widać mamy tu akurat auto koło auta, ciężarówkę koło ciężarówki, więc prawdopodobnie nie ma tu jednego pasu, tylko są dwa lub po dwa. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, może też jest to jakaś landówka, gdzie mamy powtórkę, jak było tutaj, że dwa pasy w tamtą stronę, jeden w tamtą, czy coś w tym stylu. Więc tak to się prezentuje. Oczywiście prawdopodobnie widoki z tej drogi naprawdę są pewnie świetne, bo tam dalej co się rozciąga, no to pewnie jest nieźle. Idąc dalej, tu mamy akurat landówkę, tu bardziej mościk mamy, który jest naprawdę świetnie zrobioną rzeczką, też szczegółami jak poprzednia. Wszystkie kamienie, te wszystkie pierdółki przy tym wszystkim, te lasy, góry, naprawdę świetnie to wygląda, super jest. Idąc dalej, no kolejne podobne tereny w sumie też, jakaś rzeczka, też te detale wszystkie, ta roślinność, górki, jakiś tunel mamy, naprawdę świetnie to wygląda. Nawet te tekstury tutaj na tej linii są jakoś tak specjalnie zrobione, naprawdę super to wygląda. A tutaj mamy dwa naprawdę świetne zdjęcia, które mnie osłupiły. Zobaczcie na te góry, na te widoki, na te wszystkie, na ten cały las, to całe zalesienie. Naprawdę świetnie to wygląda. Ilość tych drzew, te góry, to naprawdę nieźle to wygląda. Super. Tu akurat mamy ponownie 3 pasy. Pod górkę mamy 2, z górki 1. Tutaj mamy podobnie też kolejne góry. W ogóle zauważcie, jak te góry są świetnie zrobione. Te tekstury są naprawdę mega dobrze zrobione. Nie takie porozciągane byle jakie tekstury, tylko naprawdę wysokiej jakości są to zrobione tekstury. Świetnie to wygląda. Mega to się prezentuje. Naprawdę super, super zapowiada się to DLC. I cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o te informacje. Jak dla mnie DLC zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście work in progress nadal jest. A jak wy sądzicie? Zapowiada się najlepsze DLC do ATS-a? Pobije Oregon? Dajcie znać oczywiście w komentarzu. I cóż, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.